Dobra, to szybko omówię. Czyli tak, zagramy sobie w pierwszej grze, normalnie gramy na 3 bohaterów i 3 te specjalizacje, ale zagramy sobie tylko na jednego bohatera. Czyli i tak wywalimy 2/3 opcji z gry, a i tak naprawdę decyzji według mnie tutaj będzie multum. I teraz tak, zacznę sobie od czarów, jakie będzie mógł ten twój nekromanta puszczać. Czyli tak, tutaj masz na przykład jakaś tam umowa z Liszem, tak? To znowu też tak, z Warcrafta trójki. Poświęć jednego workera, czyli obniżysz sobie ekonomię i zadaj 4 obrażenia swojej bazie, ale w zamian dostaniesz jednego szkieleta, jednego 2/2 zombie i jednego 3/3 horrora z death-touchem. Może pokażę jeszcze tego horrora. Death-touch działa w ten sposób, że jak tylko jakąś jednostkę dotknie, to ją zabija. Nieważne ile ma armora, nieważne ile ma życia i tak dalej. Zresztą widzimy tutaj chyba Cthulhu, tak? Twój kochany. No. Czy to Piton? Często Piton też u nas na grafikach. No. Macki. Jego macki wszędzie sięgają z opola. Buziaczki. Dobra, i masz jeszcze Ultimate Spell. Zaraz zobaczymy. Za każdym razem, gdy jakakolwiek twoja jednostka w tej turze zginie, zabij jedną jednostkę najniższego poziomu, najniższego TH u przeciwnika. Czyli wiesz, ty na przykład zabijasz szkieletory, których będziesz miał bardzo dużo potencjalnie, a mi będziesz wykańczał najmocniejsze jednostki. 1:1. Potencjalnie. Ale wiesz, tutaj ze wszystkiego nie zrobisz. Pewnie czarów wszystkich nie puścisz, wszystkich jednostek nie wystawisz. No nie mam opcji, nie? Po prostu nie będzie pieniędzy, nie będzie na to czasu. Dobra, i jednostki jakie możesz wystawiać? Nie wiem, na przykład Bone Collector, bardzo fajny. Za każdym razem jak atakuje, to przyzywa jednego szkieletora. Też kolejnego, tak? Namnażasz. Masz Necromancera, który ma long range'a, czyli jak on strzela, to inne jednostki, które też nie mają long range'a, mu nie zadają obrażeń, tak? No bo on wali na daleki dystans. Ważne, wieża zawsze nawala, też ma long range'a budowanego. No ale do wieży nie można strzelać, nie? Bo jej fizycznie nie ma. Można do wieży. Tylko najpierw trzeba przejść przez obronę. Aha, no rzeczywiście. Wieża ma 4 życia. Czyli jak ktoś ci ją zniszczy, to później możesz odbudować, tak. I już trzeba zapłacić. Jedyne budynki, za które nie płacisz odbudowy, to są te techy. Tylko raz płacisz, pierwszy raz, kiedy budujesz. I musisz pamiętać mieć pieniądze i tylu workerów. To jest napisane, to jest limit. Nekromanta. Za każdym razem, kiedy jakakolwiek twoja jednostka, która nie jest tokenem, zginie, przywołaj jednego szkieletora. Czyli znowu nekromanta ożywia, tak? Zmarłych. No to są tokeny, tak? Tak, to są tokeny. Takie miniony, takie pomniejsze po prostu. Tak. I ważne, tokeny nigdy nie wracają do deku, nie są wtasowane i tak dalej. One wracają tutaj z powrotem do tych zasobów. Wóz z mięsem. Za każdym razem, kiedy jakakolwiek twoja jednostka zginie, dołóż tutaj znacznik ciała, tak? Zwłok właściwie, tak? Na ten wóz mięsny. Amunicja taka. Tak, amunicja i później tapnij tą katapultę, tak? Żeby usuń 2 takie znaczniki zwłok, żeby zadać 6 obrażeń dowolnemu budynkowi. Czyli omijasz, wiesz, całą obronę, omijasz wieżyczki, omijasz wszystko. Zwróć uwagę, większość tych budynków ma 5 życia, baza ma 20. Pamiętaj, jak jakikolwiek budynek zostanie zniszczony, 2 życia jeszcze traci baza, to ja będę o tym przypominał. No i możesz na przykład jednym strzałem rozwalić wieżę, możesz jednym strzałem dowolnego techa rozwalić. Omijasz wszystko, w ogóle olewasz. Dobra, Lord Szkieletorów. Twoje szkieletory mają +1/+1 życia, czyli już mają 2/2, a przypominam, tutaj 1 życia więcej to jest naprawdę duża różnica. I taka umiejętność wyczerp, czyli tapnij, exhaust to jest, wiesz, tapnij 5 twoich szkieletorów, żeby dołożyć dowolną jednostkę do gry z ręki. I tu jest ważne słowo kluczowe put. Jak jest play, to musisz spełniać, wiesz, poziomy techa, musisz opłacić koszt. To musisz spełniać poziomy, play. A put to dokładasz po prostu, masz najwyższą jednostkę, może być na przykład na poziomie tech 2 musisz być, i putem dokładasz sobie potwora z poziomu tech 3. Okej, czyli to jest sens teraz brać wyższego poziomu, który mimo wszystko złamie zasady. Na przykład. Dobra, Black Hand Resurrector. Tutaj tapnij tą kartę i poświęć tego Resurrektora, żeby przywołać dowolnego herosa z tego twojego command zone'a, który zginął w poprzedniej który choć raz zginął w tej grze i on przyjeżdża na najwyższym levelu. Czyli wiesz, na 8 levelu.
Dobra, i tutaj jeszcze jeden... tutaj masz na przykład jednostkę Unstoppable i Death Touch. Czyli on przechodzi przez obronę i Death Touchem jednym dotknięciem zabija jednostkę. Czyli na przykład jak widzisz, że mam bohatera wymaksowanego, to jest taki snajper, który się przebija przez wszystko i go kosi. I jednostka ta trzeciego techu, czyli te boskie jednostki, nazywa się Lord Cieni. I tu jest napisane, wszystkie twoje czarne jednostki, czyli wszystkie twoje jednostki, nie bohaterowie, są niewidzialni. Czyli ja nie mogę ich w ogóle, tylko wieżyczka im będzie mogła zadać jedno obrażenie. Tak. Także mówię, te jednostki trzeciego techa to już są z reguły, to są boskie jednostki, które kończą. Po prostu już wiesz, w grach. To pierwszy tak naprawdę postawi tą jednostkę, to wygrywa grę, tak? Może tak być, ale pamiętam, kiedyś myślałem, że tak jest, ale bardzo często jak ktoś przyciśnie na jednostkach poziomu drugiego, to nie dojdziesz do trzeciego, bo ci rozwali po prostu tech trzeciego. No tak, ale wciąż jest zasada, że jeśli wybudujesz tą trzeciego, no to wygrałeś. Jedną rundę ma przeciwnik, bo może on też jeszcze coś wystawi, coś ci zabije tą jednostkę, jeszcze może jedną rundę myślę, wiesz, za mało pograłem, żeby to powiedzieć, ale jedną rundę na pewno jeszcze masz. Ile masz do partii? Żeby zrobić 10? Więcej myślę, koło może 15, ale już dawno nie grałem, nie? Także i naprawdę, ta gra, ja zagrałem w to sporo partii, ale jestem tak cieniutki w to, że... Dobra, i teraz strategicznie jeszcze kilka rzeczy, bo o tym nawet piszę w instrukcji i naprawdę warto się tego trzymać. Po pierwsze, dopóki nie będziesz miał przynajmniej 8 workerów, raczej co rundę chcesz jednego workera dokładać, bo te jednostki z wyższych techów, one faktycznie są, wiesz, o jeden level mocniejsze i... Chcesz szybko dojść do tej technologii drugiej. Chyba, że naprawdę jesteś w stanie na tech 1 jakoś wygrać takim rushem, mega, że zasypać przeciwnika, to wtedy okej, ale raczej chcesz przynajmniej do tech 2 dojść. No ja spróbuję takiego rusha, bo mam... No masz tych szkieletowych. No to ja będę musiał wieżyczkę wystawić, bez tego sobie nie poradzę. Dobra. Druga zasada. Karty. Raczej nigdy nie schudź w swojej turze poniżej 2 kart. Nawet bym powiedział poniżej 3. Czyli raczej 2 karty tylko wystawiaj z ręki, z 5, które będziesz miał na ręku. Chyba, że będziesz miał tego surplusu, to wtedy możesz jedno więcej, bo bardzo, jak sprujesz się ze wszystkich kart, wystawisz je, to bardzo ciężko później jest odbudować rękę. A pamiętaj, że dobierasz tyle kart, ile miałeś na ręku, odrzuciłeś, plus 2. Więc jak na przykład tylko jedną kartę odrzucę, to będę tylko 3 karty mielił zamiast 5. Fajny mechanizm, nie spotkałem się z tym. Czyli im więcej tych kart wyłożysz, tym wolniej się sobie ekonomię, taką ekonomię można powiedzieć i rozwój technologiczny spowalniasz. Genialne rozwiązanie. Ja gwarantuję ci, raz się sprujesz stack z kart, jak nie wygrasz gry, bo będą tury, kiedy to będziesz chciał zrobić, bo widzisz, że jak to zrobię teraz, to jest bardzo duża szansa, że wygram grę. Ale to musi być naprawdę z głową zrobione. Ja pamiętam, że wystawiłem kiedyś i właśnie Konrad, pozdrawiam, mówił, na pewno chcesz wystawiać, może nie wystawiam. Dobra, wystawię, zobaczymy, przekonam się. No i się przekonałem. Taka nasza lubelska fantazja. Wyjście z tego długu jest naprawdę potwornie trudne. Ja myślałem, że dobra, jedną turę tam sobie przycipię. Nie. To tak nie wygląda. Dobra, ja swoich kart nie wiem. Czytać chcesz, żebym czytał swoje karty? Nie ma sensu, bo to będzie przygniatające. Jeszcze może te twoje, tylko wezmę karty, ci przeczytam. Mam bardzo fajne rzeczy. Tak. Czyli magia startowa, 3 pieniądze, to jest dużo na początku gry, ale przywołaj 2 szkieletory. Bardzo fajne. Nie? Z jaką kasą zaczynamy? Taką, ile masz workerów. Dostajesz. Okay. Czyli ty dostaniesz 5 pieniążków, ja 4, ale to w odpowiednim momencie, bo czasami na przykład są karty ukradnij komuś pieniądze, coś takiego, jakie masz pieniądze, to ci nie ukradnę. Tutaj jakiś gargoyle, to jest śmieszne, bo to jest jakiś tam kradnący imp, kiedy przybywa, arrives, czyli na stół przybywa, randomową kartę muszę odrzucić. Nie? I pamiętaj, że wszystkiego nie zrobisz. Też wszystkich tych kart startowych nie wystawisz. I nie próbuj. Nie? Raczej staraj się skupić, że jak chcesz iść w szkielety, to na przykład wystawiać karty związane ze szkieletami. Nie? Raczej specjalizować. Tutaj masz technologia. To jest upgrade, czyli to raczej nie spadnie ci. I to też już wystawisz raczej do końca gry, więc znowu odchudzisz sobie deck. I ona mówi coś takiego, że twoje szkieletory mają long range, czyli walą na daleką odległość, czyli mi zadają obrażenia, a ja im nie oddaję. I mają anti-air, czyli walą do latających jednostek. Tak. Natomiast pamiętaj, że wieżyczka też ma long range. Nie? To jest ważne. Dobra. Tu masz jeszcze jeden czar. Każdy gracz poświęca najsłabszą swoją jednostkę. Tu masz napisane, że to jest najniższego poziomu TH jednostka z najmniejszym ATK. Bohater nie jest jednostką. Okay? Hero is not a unit.
to i tak zapomnisz o tym, ale będę o tym przypominał. Dobra, tutaj śmiesznie, duszek. Unstoppable, czyli może przychodzić, wiesz, jak to duch przez obronę, ale nie możesz go samemu do obrony go wystawić. No i ma tam bardzo mało życia. Jeden atak, tak? Tak. A jak go zabijasz, skoro jest duchem? No, ja go zaatakować mogę, tak? W swojej rundzie. Tak? Okay. I nie może mieć więcej niż jeden atak. On po prostu ma bardzo słabe statystyki, ma 1 życie i ten, także on taki jest, żeby dokuczać albo dobijać jakieś budynki bardziej. O, Graveyard, bardzo fajna też karta. To jest budynek, czyli jego można zniszczyć, no ale wiesz, muszę się przedrzeć przez obronę. Jak budynek zginie, 2 obrażenia bazie. Znaczy, ja będę o tym pamiętał. I tu jest coś takiego. Za każdym razem, kiedy jakaś twoja jednostka, która nie jest tokenem, zginie, to pochowaj je na cmentarzu. Czyli zamiast na discard odkładasz je tutaj, więc znowu odchudzasz sedek. Mega fajne. Ale jednostka. Oni nie są jednostkami minionki. Nie, oni zawsze wracają tutaj. To są tokeny. I ważne, poświęcasz ten cmentarz razem z jednostkami, jeżeli tutaj się pojawi czwarte zwłoki się pojawia. Okay? Natomiast możesz tapnąć ten cmentarz, żeby zagrać pochowaną jednostkę. To z tych fajnie, chociaż nie, bo oni też się dociąga ich na rękę normalnie, nie? Nie wtasowuj. Czyli mogliby być drewnianymi dyskami ze statami, tak? Jako tokeny rzeczywiście, dyski takie. Mogliby być. No ale oni mają różne statystyki. No wiem, ale czasami jakieś naklejka po prostu na tym. Czasami mają tekst jeszcze, nie? Karty myślę, że są spoko. Może obwolutem, bo mogłyby mieć jakąś inną. I ważna jeszcze jedna rzecz. Czyli tapnij tą kartę, żeby zagrać. Tu jest play, czyli opłacasz koszt, musisz mieć odpowiedniego techa, tak, zrobionego. Czyli fajnie, odchudzasz sedek i masz jakby, wiesz, zawsze na takim dodatkowym ręku masz dostępne te jednostki, które tu są pochowane. Natomiast jak 4. się pojawi jednostka, no to wszyscy lecą na discard. Włącznie z cmentarz. Cmentarz jest przeładowany. Dobra, tutaj masz i widzisz, na przykład część tych kart na przykład się kombuje z tym twoim nekromantą, część się kombuje z tym bohaterem disease i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tutaj ataki masz. Armor Piercing. Armor Piercing to jest coś takiego, że przebija pancerz. Czyli że ten pancerz nie działa. I to też jest taka jednostka, co jakby, wiesz, wysysa żywotność, czyli i życie, i siła ataku. To jest ładne, bo to nie tylko życie ale też osłabia atak, nie? To jest naprawdę mocne. Tutaj masz javeliny. Javeliny, szkieletory z javelinami. Kiedy ta karta wejdzie do gry, to połóż na niej jakiś tam znacznik javelina i później jest opłać koszt. Usuń ten znacznik javelina, żeby ta jednostka na tą turę tylko dostała long range'a, czyli wiesz, strzela po prostu, dobra. Tu droga dosyć jednostka, ona ma overpower, czyli jak atakuje, to jeszcze jedno obrażenie sąsiednim jednostkom zadaje. Znaczy, jeśli przekroczy życie zabitej jednostki, to te nadmiarowe obrażenia przechodzą dalej. Tak, nadmiarowe. Bo wsparcie jest tak, że... Tak, przepraszam. Jednej jednostki przechodzi nadmiarowe. Tak. Czyli jakby ona miała 50 obrażeń na przykład, to i tak tylko jednej dodatkowej jednostki. Nie będziesz mógł, wiesz... Zabijać wszystkich. Ale są jednostki, co mówią zabijać na przykład wszystkich. Tylko to są z reguły, wiesz, tech 2, tech 3 jednostki. Ale ważne, jeżeli zginie ta jednostka, tu jest napisane od obrażeń w walce, nieważne czy atakowała, czy broniła, to jest zniszcz wszystkie jednostki poza demonami. Także ona jest taka, wiesz, jak ona jest jednostką na stole, bohaterowie nie są jednostkami, to nie ma problemu. I jeszcze jeden czar, daj dowolnej jednostce, nie bohaterowi, -1 w tej turze. No fajne, bo za 0, ale... Dobra. Mówię, ja już nie będę tam swoich tych jednostek jak będziesz wykładał, to po prostu. Tak, to wtedy oczywiście, że to będę ci mówił. I po 5, tak? Tak, po 5 kart. 3, 4, 5. Dobra, i ja mam swoją turę, czyli po pierwsze mamy ready phase, czyli wszystkie jednostki wstają, na razie nie mam żadnych jednostek. Teraz mamy upkeep, czyli dostajemy pieniądze i tak dalej, na przykład z surplusa dostałbym jeszcze jedną kartę dodatkową, czyli ja dostaję 4 monetki. Czekaj, a tu co masz? To twój bohater. Tak, bohater, tylko on jest jeszcze niezbudowany. Ja teraz go tak tutaj położę. Dobra, i teraz tak, co ja zrobię? Ja sobie na pewno buduję workera, bo mówię, raczej co rundę chcę przynajmniej jednego workera sobie wystawiać. Tak patrzę, co chcę odrzucić, bo te karty już mi nigdy nie wrócą do gry. Pokazujesz
jaką kartę przeznaczasz na workera? Nie. Okay. Bo to jest też, wiesz, to jest też ten fog of war, prawda? Już nie wiesz, jaka karta już ci nie dokuczy. Ja wiem i ty zawsze możesz sobie podejrzeć, co tam rzuciłeś, nie? Żeby sobie przypomnieć, czego już nie masz w deku. Tego nie chcę. No. Kurczę, czego nie chcę, ale to sobie wrzucimy. Czyli płacę jedną monetkę i jedną kartę wrzucam. Hop. Teraz tak, zapłacę 2 monetki, żeby sobie bohatera wrzucić do gry. Na razie on jakby nie może jeszcze, ponieważ przyjechał, tak, dopiero to nie może atakować, ale do obrony już go będę mógł wystawić. Dobra. Tutaj. Bo dlaczego go wystawiam? Bo on mnie kosztuje pieniądze, ale jeszcze jedną kartę wystawię z ręki, żeby mieć 3 na ręku, żeby, wiesz, maksymalną ilość dobrać kart. Jakby teraz mówię jeszcze też, do czego to robię. Oj, kurczę, jeden pieniążka mi zabrakło. No to workera nie dawaj. Nie, to nie wbuduję sobie chyba bohatera po prostu. Raz, 2. Nie, workera chcesz. Workera to bezwzględnie. Zwłaszcza już w tych takich absolutnie pierwszych rundach. I widzisz, na przykład tego nie mogę sobie jeszcze budować, bo mam 5 workerów. Ty będziesz mógł sobie w pierwszej rundzie budować tego, znaczy rozpocząć budowę tych 1. Dobra, i wiesz co, wystawię sobie... Bo ty chyba nie masz, chociaż nie pamiętam, czy masz hejza, czy nie, bo i tak jakby będę miał jeszcze jedną turę, żeby się przygotować na jakieś te ataki, ale dobra. Znaczy ja u siebie nie widzę hejzów, więc chyba nie. Dobra, to wystawię tego gościa za 2 i on ma taki śmieszny motyw. Czy to jest fajna różnica, porównując powiedzmy z tymi grami CCG, że my znamy swoje idealnie talie przed rozgrywką, nie? Tak. Więc tak. To jest... I masz pełną kontrolę nad tym, co sobie wrzucisz do tej talii. Tak. Zwróć uwagę, po 2 kopie wrzucasz, deki są naprawdę, zaczynasz z 10 kartami, kończysz, nie wiem, z 15, 20, sobie policzymy ile na koniec gry. A, ważne, jak będziesz miał już 10 workerów, to możesz już nie dorzucać żadnych kart, bo tak to masz obowiązek 2 karty na koniec tury dorzucić sobie. Co jest też fajne, bo najczęściej jak już dochodzisz do 10, to już nie chcesz dorzucać żadnych kart, ewentualnie tam tylko najmocniejsze karty sobie wrzucić, bo już chcesz, wiesz, jak najszybciej te najmocniejsze karty włożyć na stół i zakończyć partię. Czyli teraz weźmiesz 2 karty, tak? Będę musiał, tak. Ale poczekaj, czyli wystawiam sobie tą jednostkę, ona ma coś takiego, ma taki licznik 3 i ona co rundę to się zmniejsza, jak spadnie do 0, to ta jednostka znika. Bo ona jest, tak tematycznie, ona jest przywołana z przeszłości. Tak, z przeszłości jest przywołana i ona jakby przemija w czasie, tak. Taki mam deck, tak, że tam mam przyszłość, przeszłość, teraźniejszość, ale już mieszamy. I ona nie ma żadnych innych umiejętności, ale jest dosyć mocna, bo ma 2 życia i aż 3 życia i aż 2 ataku. Tyle. Czyli tutaj mam 3. I koniec mojej tury mam 3 karty. Wszystkie 3 muszę na discard odrzucić. I dobieram tyle, ile miałem, czyli 3 plus jeszcze 2. Czyli zwróć uwagę, już cały deck swój przemieniłem wszystkie karty. Koniec, twoja tura. I teraz ja muszę się przygotować na obronę przed tym... Tak, i on będzie mógł zaatakować już. On ma 2 siły. 2 siły. Tak jest. Natomiast pamiętaj, tutaj masz jakby plus 1 obrony. No? I 3 życia. I 3 A czego nie wystawię żadnej wieży, nic takiego? Bo pieniędzy nie ma tyle. Bo 3 kosztuje, tak? Bardziej mi się wydaje priorytetowe jakby budowanie systemu, żeby nawet, wiesz, nawet presję na tobie dawać, że też będziesz musiał coś wystawiać na stół. Dobra, ja teraz muszę sobie kupić jakieś 2 karty. Future Magic, zobacz. No śmiesznie, mam tą pożyczkę w tym, nie? Że wystaw kartę za darmochę, ale w następnym będzie muszę opłacić jej koszt, jak nie to przegrywam grę. Mogę zrobić jednostkę albo bohatera niewidzialnego. O, mogę przejąć kontrolę nad upgrade'em, jakimś tam trwającym czarem albo budynkiem. Też fajnie. Dobra, jak mam jednostkę can't be sacrificed, to co znaczy, że nie może być poświęcona? O co chodzi? Jeszcze raz, przepraszam. Can't be sacrificed, to co znaczy? Nie może zostać poświęcona. Czasami jest jakieś tam umiejętność, że poświęć jednostkę, żeby coś tam. Nie? No bo odłożenie na ten to nie jest poświęcenie, tak? Odłożenie na workera. Zabijcie, że ten. Nie, to nie jest. I tak, biorę 5 kasy, tak? Tylko tak, 5 kasy, to płacisz jeszcze 1, bo jakby stworzenie workera też kosztuje 1. Tak. Czyli 4 ci zostało, tak? Tak.
I kasa przechodzi, nie? Na następną turę, więc mi tam został jeden pieniążek. A teraz zarobię 5, nie? Ty będziesz od następnej rundy 6 zarabiał. Już teraz patrz, masz 6 workerów, więc możesz zapłacić pieniążek, żeby zacząć budowę tych 1. Natomiast chyba nie masz potrzeby, bo i tak to tech 1 wystawisz nie w następnej, tylko jeszcze w następnej turze. Czego? Jak teraz myślałem o 2 workerów, żeby dać 2 workerów. Nie, workera tylko, przepraszam, raz na turę można jednego workera. Okay. Przepraszam, widzisz, zapomniałem o tym powiedzieć. Tak. Tak, tutaj masz pełną kontrolę nad ekonomią, ale nie da się szarżować. Widzisz. Dobra, zobaczmy, co mi tam przyszło w międzyczasie. Dobra, bo to nie masz też co tak na razie rozważać, czyli tak, wystawisz sobie duszka, tak? Czyli na razie on tutaj sobie się pojawia, tak? Tak, czyli on nie może atakować, chyba że ma haste'a. Ma haste'a? Nie. Unstoppable ma, tak widzę? Tak. Tak. Ale on nie może w obronie być, nie może patrolować. To też pamiętam. Ale od następnej rundy będą w nim zaatakować, tak? Tak. I też nie może, jakby miał umiejętność, że klęknij nim, tak? Exhaust, żeby coś zrobił, to też w momencie, kiedy przyjeżdża, nie może z tego skorzystać. Tak samo bohaterowie. I pamiętaj bohaterów, bo twoi bohaterowie też mają czary. Twój bohater ma jeszcze, przypomnijmy, zapłać 1 złota, żeby przywołać jednego szkieleta. Raz na turę, to jest napisane. Na wyższym levelu poświęć szkieleta, żeby dociągnąć kartę na przykład. Dobra, czyli tak, 2 płacę, tak, żeby go przywołać. I tą umiejętność możesz odbywać, bo ona nie wymaga klęknięcia nim, nie? Czyli możesz zapłacić 1 złoto, żeby sobie jednego szkieleta przywołać. Czyli oni będą na razie tutaj tak jakby w tle. Znaczy oni nie mogą atakować, ale tak do obrony mogą. Znaczy poza nim, bo on taką małą umiejętność. Dobra, i nie będę więcej szalał, jeśli chodzi o... Bo pieniądze nam przychodzą. Nie przychodzą. Okej, czyli tak, szkieleta sobie tutaj mamy. Ile razy zostało Ci na ręku? 3. Tak. Czyli ten pójdzie tu. Tak. I tyle. I dobieram tak, 3 karty. Jeszcze jest to taka, czy chcesz mieć plus 1 ataku, czy wolisz na przykład dostać, gdyby on miał zginąć kartę albo ten, bo pamiętaj jeszcze, gdybym, ja Sparkshota chyba na razie nie mam Sparkshota, czyli mogą być koło siebie, nie, bo sąsiadująco mogą być, ale pytanie, czy ewentualnie chcesz monetkę albo dociągnąć kartę, tak, gdyby on miał zginąć, tylko najpierw i tak tego trzeba zaatakować. Tak, ale fajnie jakby się zadał 4 obrażenia, bo to jest dużo. Okej. Zobaczymy. To on zadaje 1 obrażenie. On jedno tylko. Tak, czyli tutaj by zadał 2. Czyli tu jest 1, ale to akurat było w sumie Aha. No ale i tak najpierw muszę tego dziada, nie? Dobra. Tylko raz zaatakuję. Czyli tak, dobieram 3 karty. Odrzucasz te 3. Odrzucasz całą rękę. Tak. I teraz dobierasz tyle, ile odrzuciłeś, zakryty. Dobra. Czekaj, co są te... Aha, to są bohaterowie, którzy nie wiedzą, dobra. Czyli tak, biorę 3 plus 2 muszę. Okej. Tak, czyli 5. Dobra, czyli teraz jest moja tura, czyli tak, u mnie wszyscy tam wstają z kolan, znaczy tak, bo to oni jakby spadają, tak, wstają teraz z kolan, gdyby tam nie kończyli. Teraz jest upkeep, czyli dostaję jeszcze, już teraz 5 monetek, 4 plus 1, 2, 3, 4, 5 monetek, czyli mam 6 razem. I co? I ten koleś mi przemija pomału, tak, jego czas przemija. No ale to czekaj, go wystawiłeś w poprzedniej, nie mogłeś nim zaatakować, czyli on tak jakby jedną rundę jest zmarnowany, tak? Tak. Czyli tak naprawdę ale on jest dosyć mocny, jest tani i ma mocne stacje, a minus jest taki, że on przypadnie. No bo tak, no ty jako gracz zaczynający masz mniej kasy, a jaką masz przewagę? No ja teraz pierwszy mogę w Ciebie walnąć. No ale ja to widzę, jakoś tam przygotowuję też, nie? Do tego. To... A ja mogłem, wiesz, na przykład, nie, no tak, ale mimo wszystko będę mógł pierwszy w Ciebie uderzyć. Przede wszystkim to. I widzisz, dobra, w ogóle pierwsza rzecz, jaką robię, to wtasowuję teraz te 2 karty, co z kodeksu wybrałem. Ty też wybieraj sobie już 2 karty. 2 różne możesz rzucić, dowolne. Możesz takie, co nawet, wiesz, tech 3 wrzucić, reszta nie ma sensu na ten moment. Czyli tech 1 i czary chcesz rzucić. Albo tech 2 już, tak? Bo już będę mógł, ewentualnie nie, bo będzie miał 6-7. Nie, bo musisz mieć budowane, czyli w tej turze budujesz 1, musisz mieć 8 workerów. No tak. I musi być już wybudowany tech 1, a tech 1 się buduje na końcu twojej tury. Znaczy każdy budynek się buduje na końcu twojej tury. Raczej bierzesz, czy to nie ma, raczej bierzesz 2 kopie tej samej czy różnie?
Tej samej karty? Raczej tej samej, chyba jak chcesz ten, to raczej tej samej, tak? No bo masz bardziej stabilny, jak ci bardziej zależy na tej jednostce, to... Czyli zakładam, że gramy tylko, ja gram tylko czarnymi. Tak, No. czyli tylko te cię interesują Tak. I te 3 karty nawet. Okej, dobra. Dobra, i co ja mogę zrobić? Tak, czy ja cię chcę zaatakować? No fajnie byłoby cię zaatakować już. Na pewno chcę workera wystawić, tak? Czyli jedną monetkę chcę zapłacić. Dobra. 2 karty biorę z techa. To cię ale wezmę, czyli tak, płacę jedną monetkę i kartę, żeby wystawić sobie kolejnego workera. Jeszcze raz, przepraszam. 2 karty biorę z techa magii. 2. Tak. Możesz 2 takie same, 2 różne. I teraz ważna rzecz, zwróć uwagę, bo ja już mam 6 workerów i teraz już te karty, być może tech 1, będzie teraz przetasowanie, nie, o tych kart, więc być może już mi wejdą na rękę, więc już być może jest sens teraz budować tego techa, ale to zaraz zobaczymy. Muszę sobie policzyć. To chcesz. Jeszcze chyba muszę tą wieżyczkę budować, bo kurczę, no tutaj zajeździsz tymi szkieletami. Dobra, zobaczymy. Czyli tak, wystawię tego gościa za 2 i on jest śmieszny, bo on dla odmiany z przyszłości pochodzi i jego nie ma w grze, on dopiero za 3 rundy wejdzie do odmiany, ale jak wejdzie, to ma haste'a, od razu będzie mógł zaatakować. No i jest tani i ma 4-4, także ma mocne jednostki, ale... Dobra, i co, 3 pieniążki mi zostały. Teraz pytanie, czy ja chcę wieżę, czy ja chcę bohatera wystawić, czy jeszcze coś innego. Dobra, wystawię za 2 pieniążki, wystawię sobie bohatera. Czekaj, może jeszcze ten addon. Dobra, i tych 1 też zbuduję jeszcze za ostatni pieniądz. Czyli to się zaczyna dopiero budować. Okej. Przy czym i bohatera za 2 wybudowałem. Czyli ten może atakować, ten nie no tego jeszcze nie ma jakby w ogóle. Jego w ogóle nie ma jakby. Ten nie może atakować. Ale ja ich tylko do obrony postawiam. I on ma taką umiejętność, że za 0 pieniędzy mogę podejrzeć wierzchnią kartę ze swojego deku do ciągania i za 1 monetkę mogę wymienić kartę z ręki z wierzchnią tą kartą. Dobra. No to co tutaj tego gościa damy? Widzisz, on już musi, zaraz będzie musiał zacząć działać. Dobra, gdyby miał zginąć, to może weźmy sobie monetkę. No i tyle. 3 karty mam, 3 odrzucam i tosuję, bo już nie mam ten i dobieram 3 plus 2 karty, zawsze plus 2, czyli 5 kart. Te 2 na rękę, tak? O mi trafiają? Te 2 z techa? Nie, na discard. Na discard, czyli to, dobra. Czekaj, czyli tak. Teraz tak, wstają wszyscy ci z kolan, on wracają tutaj. 5, 6 i 1 z poprzedniej rundy, dobra? 6 mam plus 7. 7. Tak jest. Ciekawe, co ty tam mówiłeś. Czyli tak, na pewno chciał jednego workera, tak? Żeby do 7. Chcesz, do 8 przynajmniej dobić. Przynajmniej do 8. Wiesz, pewnie da się łamać tu zasadę, ale... Trzeba pograć, no. Dobra. Czy to mnie kosztuje monetkę? Dobra, czyli tak, rzucam zaklęcie za 3, tak? Czyli przyzywam 2, 1, 1, tak? No to powiedziałeś 3 monetki, to leci na discard, ta karta. Okej. I oni co? Oni są z tyłu, tak, są z tyłu. Czyli oni nie będą mogli zaatakować, ale w obronie mogą. A ci mogą już atakować. Ten jeszcze może przyzwać jednego. Tak, za 1 monetkę. Dobra, muszę tą wieżę postawić, bo jak nie, to mnie zmieciesz tym szkieletem. Upgrade'a sobie po prostu kładę, tak? Czyli płacę 2 i upgrade'a gdzie kładę? Tak, z tyłu tak sobie połóż. Albo to... Czyli moi mają long range. Szkielety mają. Dobra, no i za ostatnią monetkę sobie przyzwę
tego. Dobra. Czyli tak, do ataku idą, tak? No nie, ty po prostu tapujesz ich. Jak do ataku idą, to ich po prostu tam tapujesz, nie? Oni atakują i mówisz, kogo mi atakujesz. A tu po co kładę? A tu do obrony. Do obrony, aha. Do obrony. Czyli o tych chcesz do obrony wystawić, no bo te 3 szkielety, one tylko do obrony. Rozumiem. Ja chyba Sparkshota nie mam. Czyli ten może Ja strzelać. właśnie też muszę te technologie wybierać. Czyli ten może strzelać, tak? Dzięki temu. 6. Czyli mógłbym strzelić ci w bohatera, tak? Nie, najpierw musisz tego. Ale jak mam long range, Nie szkodzi. to po co mi long range? Nie odda po prostu. Aha, okej. Tylko on ma long range. Nie? Mhm. No i ma wszystko. Czyli on zada jedno obrażenie. Tylko, ale to przyjmie pancerz i tak. A, ale czekaj, to nie jest tu? A, tu jest ten, dobra. Mhm. A, no to bez sensu chyba, to nie będę na razie tego zagrywał. No ale ci ta karta, wiesz, teraz discardujesz to znowu. A szkieletów już masz 4. A tak to dobierzesz to za turę albo za 2 dopiero i dopiero wystawisz, nie? Aha, bo zdiskarduję, dobra. No. Także to wydaje się dobrze. Okay. Tym bardziej, że odchudzasz sobie znowu deck, nie? No za 2 tak, pieniądze. 2 pieniądze to jeszcze taka uczciwa cena, bym powiedział. Czyli mógłbym tak naprawdę zadać tylko jedno obrażenie, bo ten by z long range'a strzelił, znaczy 2. Ten by z long range'a strzelił, ten by strzelił, tak? Zaatakował w twojego i ten by jeszcze zaatakował, czyli 2 obrażenia bym ci tylko zadał, on ma 3 obrażenia. On i tak zniknie zaraz, więc po co się tutaj napinać? Bo ja mogę tego ducha gdzie wysłać, jeszcze powiedz mi? Ja już z tobą nie gadam. Na bohatera mogę wysłać, tak? Ducha? Jeszcze raz. Na dowód. Możesz na bohatera. Tylko, że on mi odda, tak? Bohater i on zginie. Albo na budynki możesz, nie? Albo na. No tego nie ma. Tego jeszcze nie możesz. Jeszcze raz? Tak. Oddać. Albo nie? Dobra, ale sobie wyślę tu na budynek, powiedzmy, tak? Dobra, czyli jedno obrażenie. A właśnie, bo to się już budowało. Dobra, czyli jedno obrażenie tutaj ci położę. A właśnie, a ty nie budujesz TH? Bo już prawdopodobnie dobierzesz. Okej, widzisz, tak. Czyli jednego mniej przywołuję w takim razie. To nie, to ty, tak, w ogóle, dobra. I płacę ten jeden, żeby w TH. On jeszcze nie jest zbudowany, ale już zadasz, że jest zbudowany, bo i tak na razie nie. Tak? Dobra. Dobra. Okej. Tak. No, sorry, zapomniałem. Nie, no dobrze przypomniałeś, no. No dobra, to tyle, tak? Jeśli chodzi o moją rundę. Czyli wybierasz sobie teraz 2 nowe technologie. Już co, dwójki sobie? Nie, dwójki jeszcze nie, tak? Na szybko jeszcze. Znaczy no masz już 7, to już będziesz miał 8 zaraz. Będziesz mógł. Tylko teraz 4 budujemy, czy kosztuje. Więc nie, możesz chyba już możesz dwójki wrzucać też. Dobra, czyli tak, ja mam 6 dochodu. 5, 6. No i tak, kupię sobie 7 workera, czyli płacę monetkę, 1 kartę wyrzucam. A tak, przepraszam, teraz jest ten upkeep, czyli ten już za następną turę on już zdechnie, czyli no, prawdopodobnie ruszy do akcji. Bo... Aha, pytanie, czy ja chcę w obronie wystawić, powiedzmy, mimo wszystko, no bo ty, ale ty zadasz teraz jedno. tak, te 2 karty na discard lecą, bo to jest mój 100... Ty zadasz jeden atak to robisz, tak? Jeszcze tym mogę. Czyli 2 jednostki mi pokonasz maksymalnie, tak? Nie no, 1 jednostkę, bo chyba, że jakoś nim wstanę jeszcze z konem. No 1 jednostkę wskazuje. Ale, a jedną jednostkę wskazujesz, 2, jak atakujesz, to jedną jednostkę wskazujesz? Nie, to każdy atak tak. No, czyli 2 jednostki mi wyczyścisz. Tak. Chyba, że mam jakieś jednostki z Hazem, nie? Że wystawiam one wtedy mogą atakować w tej samej turze. Dobra, wrzucam 2 karty z tymi nowymi technologiami. A to jest sens i się zostawiać tutaj, a nie dawać ich do obrony? A nie, możesz dać ich dobrze. Tak. Nie, bo myślałem, że będziesz mnie atakował. Tak, okay. Znaczy wiesz co, czasami nie chcesz obok siebie, żeby stali, jeżeli wiesz, że ktoś ma Sparkshota. Nie? Bo zwłaszcza jak mają jeden, znaczy nawet tak nie mają 1-1, nie? No bo po co mają dostawać obrażenia, jeżeli czujesz, że się wybronisz, tak? Wtedy nie ma sensu. Tylko ja nie mam na razie Sparkshota i na razie jeszcze nie będę miał. Natomiast powiem, że mam takie karty, co potrafią zadawać kilka obszarowe obrażenia. No jak widzę te twoje szkielety, to podpowiem cię, że być może wejdą one do gry, jak się uda. Dobra, czyli tu już jest 4 obrażenia, 4 życia zostało. No i kurde, dziadowski jest ten.
Dobra, czyli muszę wystawić de facto wieżyczkę, bo jak nie, to mnie zaraz zaorasz. Szkoda, kurczę. Jeśli mam na przykład gościa, który mogę tapnąć, żeby dodać, tak jakby wiesz, dodać albo usunąć, nie? Czyli temu przyspieszyć wejście, a temu ten. Tylko, że jak on wejdzie, to nie mogę skorzystać z umiejętności, które atakuje. To samo, co nie mogę atakować. Więc o rundę za późno go chciałem wystawić. Czyli bez dwóch karty. A poczekaj, bo ja też karty, czyli odrzucam wszystkie na 100 z kart odrzuconych. Tak. Dwie, czyli dobieram dwie. Bo dwie miałem, na ręku mi zostały. Dwie ci zostały? No. To 4. Zawsze +2. Dobra, ale już przetasowuję z tego nowego. Tak. To są te nowe strategie, tak. to one dopiero wejdą na początku tury, nie? Czyli one jeszcze nie. Natomiast teraz masz sporo szansę, że już ci wejdą te tech 1, nie? Mi na przykład nie weszły, bo akurat koszulki są różnych kolorów, więc widzę, że nie weszły. Ale hej. Nie sobie. To weź sobie trzymaj, że stos do ciągania i tutaj tam będzie zaraz diska. Bo na razie pusty jest diska. No to już to mogę położyć dyska. Tak, przy czym Przy czym tu jest też ważny timing, bo tutaj na przykład jak masz tą kartę, jak on zginie, to dociągasz kartę, nie? Jakbyś miał pusty ten, to by weszło, a te karty jeszcze nie mogą wyjść, te nowe z kodeksu dopiero tam. Dlatego one dopiero na początku na twojej kultury są dorzucane, nie? To jest ważna rzecz timingowa. Dobra, czyli tak, to zrobiłem tutaj i teraz tak. Dobra, ja wystawię, tego trzeba to wieżyczki nie postawię. Dobra, no wystawię wieżyczkę, 3 zapłacę, mnie te szkieletory po prostu przerażają. Hop. Bo wieżyczka ma long range'a też, nie? Więc będzie 1 do 1 będzie zabijać te szkieletory. Aha, okej. Ale jednostki i tak będziesz mi pruł. Miałem 2 monetki. Za mało, żeby go podbić na wyższy level. A, mógłbym sobie tak jeszcze wziąć ten. Dobra, to wiesz co, ja skorzystam z tej umiejętności, że za 0 podejrzę sobie wierzchną kartę. Dobra, zobaczymy, najwyżej się skończy szybko partia. Czyli tak, zapłacę teraz 1 monetkę, żeby skorzystać z tej umiejętności, że podmieniam sobie kartę z wierzchnią z tego deku z kartą z ręki. Też fajne, bo na przykład sobie tego gościa mogę teraz, wiesz, będę miał pewność, że go dociągnę. Dobra. Tylko że no dobra, trudno. Zagram to za 0, żeby tą jednostkę wystawić za 0 pieniędzy. Ona nie może atakować. Ale jak go nie opłacę za 3 pieniądza, to w następnym będzie to przegram grę. Ale to 3 pieniądze już miałem. To jakąś tupią czaszkę tutaj położę, żeby pamiętać o tym. Dobra, czyli zagrywam to na discard. Tak, karty. I też z 2 kartami zostanę. I teraz tak. Tymi mogę atakować, no tym chcę na pewno zaatakować. Tu masz, wiesz, on ma 1 życie, ale ma jeszcze to 1 tego, nie? To też nie ubije, bo ten ma 3 życia, a ma 2 ataku. A, i oto jest śmieszna jednostka, ona jest droga, on jest niezniszczalny. I on działa w ten sposób, on ma tylko 1-1, ale jak on zginie, to wraca. To tutaj go się tak kładzie zigzystowanego i on odżywa sam, nie trzeba go ponownie zagrywać. Natomiast jak zagram tylko jednostkę drugiego poziomu, tech 2 unit, to jest to wypada z gry w ogóle, trash jest. Ale nie przegrywasz gry wtedy? Nie, tylko kiedy nie opłacisz. No. Dobre pytanie. No nie, ale nie, no trzeba płacić. Nie, no trzeba, bo to jest kredyt. No. Kredyt nie przepada, bo jednostka wypada, bo samochód, który kupiłem, leciał w powietrzu, że tak powiem. Dobra, czyli tak, ci nie mogą atakować, więc oni będą się bronić na pewno. Dobra, damy sobie go tutaj. Bo wtedy ma jeszcze ten, czyli już musiał przynajmniej 2 szkieletorami przywalić. Tego jeszcze nie ma w ogóle. I teraz pytanie też tak, ten na pewno zaatakuje, bo on i tak zginie. Tylko czy jeszcze chce bohaterem atakować? No czego nie, w zasadzie. Czego byś nie chciał atakować? Bo też dostanie obrażenie. Rozumiem. A ja dostanę jakiś tam plus. Poza tym ty będziesz miał, wiesz, dużo jednostek będziesz miał teraz i złe rzeczy będą się z tego powodu działy. No jeszcze masz tam tego cholernego ducha. Z tego dam do brony i po prostu tym ci 2 obrażenia zadam, czyli akurat zabiję tego szkieleta. I on idzie tutaj. On dostanie 1 obrażenie, czy to i tak nie ma wielkiego znaczenia. No już tak.
albo go mogę zostawić w obronie, nie? Zamiast te szkielety. Ale dobra, no trzeba ci te szkielety tłuc. Masz to wrażenie? Tak. No. Jedyneczkę, tak? Czyli on się zmęczył. No i tyle, nie? Czyli tak, na ręku ci stały dwie karty, tak? Czyli dobierasz 4. Odrzucam te dwie na discard. Mhm. Dobieram tylko 4. Raz, dwa, 3 i widzisz przepas jest, nie? Czyli te dwie jeszcze nie weszły. Nie budowałeś tam nic bazy czy coś? Dobra, cyfra 1, 2, 3. 3. Jeszcze nie budowałeś tego? Nie, bo mam 7. 4 plus 3. A, okej. Zaczynam z jednym mniej. Dobra. Mam wieżyczkę teraz, nie? Ona jedno obrażenie jest. Dobra. Czyli tak, ja mam karty. To idzie na discard, tak? Te dwa. Dobra, czyli teraz twoje jest tak. Wstają z kolan, ci wracają, czyli wszystkimi tymi możesz atakować. O. Dostajesz pieniędzy 7 plus 2, czyli 7. Tak. Coś ci zostało z poprzedniego? Nie. Też nie. Czyli workera. 7. No. Teraz na discard lecą dopiero te dwie karty, bo to jest twój discard? Nie, to jest do ciągu. Dobra, czyli to jest discard, okej. Mało cię atakuje, kurczę, niedobrze. Dobra, czyli tak, to No jest... widzisz, masz tyle szkieletów, że na przykład możesz sobie zamiast wieżyczki zbudować, nie wiem, lepszy dociąg kart na przykład, ten surplus. Tak, coś trzeba będzie. Coś takiego, nie, tak mówię. Czyli tak, jeden na szkoda. pewno będę chciał wieżyczkę też, znaczy nie wieżyczkę, tylko tych dwa budować. Ale to 5 kosztuje. 4, przepraszam. Czyli 1, czyli jeszcze 3. Dobra, czyli zostało mi tylko 2. Okay. Dobra, czyli wystawię tego, który atakując przywołuje szkieleta, nie? Tak, tylko on jeszcze nie może atakować. Tak. Bo to jest tech 1, tak? Unit? Tak. Czyli tak, to sobie pójdzie tam, żeby ci znowu jedno tam zabrać, tak? Tylko teraz już ginie, bo wieżyczka... Dlaczego? Wieżyczka dobra, okej. Na discard. Na discard, tak. Bo cmentarza nie masz, dobra. No i przez tą wieżyczkę chyba na razie nie chcę atakować, bo ona 4, tak, ma życia. To teoretycznie bym mu zadał... Tylko żeby wieżyczkę móc zaatakować, musisz jeszcze tych przyjść, wiesz, poza Unstoppable właśnie, ci Unstoppable mogą omijać sobie. Więc ja ich będę po prostu do obrony. Czekaj, bo za możesz jeszcze sobie przywołać. Bo do tego nie zapłaciłem 2. Aha, dobra. Bo 7 miałem i tak, 1 na workera, 4 na to 6. To coś przegięło. Dużo. Tak. 1 na to. 4 na to jest 5. 5, a dobrze, 7. Dobrze. 7, dobra, czyli to jest to. Okej. Wiesz, pytanie, czy nie chcesz mnie tłuc, nie? Bo... Znaczy, no ale on teraz zaatakuje, tak i zginie, tak? Ale tego nie zabije. Nie zabije. Nawet mu nie zada obrażenia, bo jest ten, musisz 2 obrażenia zadać. Że tak naprawdę to w sumie to może nie ma sensu, bo on zginie, nie zginie, on mi wróci tak naprawdę, a chcesz temu albo coś dalej iść, prawda, przywalać. Więc jak nie zadasz temu 2 i jeszcze coś więcej, to nie ma sensu. Chyba że masz jakiś, wiesz, plan, że właśnie jak giną twoje jednostki, to sobie tworzysz to mięso, prawda, nawóz mięsny i tak dalej, ale tak to nie ma. No chciałem nie budować tego towera, ale przeciwko tym szkieletom to jest masakra. Dobra, zostawmy tak jak jest, czyli tak, 4, czyli odrzucam. Dobra, do obrony jeszcze sobie wystaw tych gości. Tak. No bo pewnie jeszcze kogoś chcesz tam wziąć. Tamtego też możesz, nie? I tu jest ważne, kiedy on atakuje, nie? Czyli w obronie... Kurde, może w obronie też się odpala, zaraz sprawdzę, dobra? Dobieram 4. Raz, 2, 3, 4. Bo 2 tylko miałeś, tak? Tak. Dobra. I wybierasz nowe 2 technologie. A, ja jeszcze nie wybrałem 2 nowych technologii. O, super. Tak jak ci powiedziałem już. Co? Czuć od razu, jak ktoś polewa szampana, czy siki, nie? Tu jednak czuć bąbelki. Ale przecież naprawdę grasz na 1/3 tych. Ale to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, bo ja powiem, ja jestem po tych prawie 20 partiach jestem przygniczony, że tak powiem, ilością opcji. Bo ty grasz na... Nie, też na jednego sobie bohatera, wiesz, tak? Czy na 3 grasz niby? Jeszcze raz, Ty przepraszam. grasz na 3 bohaterów? Nie, na jednego. Na jednego. A też jakby... Bo to nawet nie chodzi o bohaterów, nie? Tylko bardziej chodzi o... No tak, bo dostęp do... tych, Dobra, czyli teraz tak. Pieniążki wziąłeś. Najpierw wstają z kolan, nie? Goście. Ciach.
Teraz tego muszę opłacić, bo jak nie, jeszcze nie wziąłem pieniędzy. Jedna monetka została i tutaj 3 były, dobrze, czyli 7 monet, czyli 8 od razu pieniędzy. 4, 5, 6, 7, 8, czyli tak, opłacam tego, żeby nie przegrać natychmiastowo gry. 3, hopa. Kredyt spłacam. Teraz tak, ten przeminął do, czyli leci na discard. To, wrzucam jeszcze te nowe do discardu. Dobra. To jest mój deck do ciągania, przepraszam. To jest discard. Ten w końcu za turę przybędzie. No i wygra grę. Przy ten. No nie, on ma 4-4, to wiesz, to nie jest aż taki ten artysta. Ale wiesz, są czary, które przyspieszają to, nie? Tylko po prostu nie zagrałem tego, bo nie jestem w stanie wszystkiego. Dobra, zostało mi 5 pieniążków i tych 2 wariatów mam tylko tak naprawdę. Ale mam wieżyczkę dzięki temu. Ale pamiętaj, że ty masz jeszcze tego long range'a tymi cholerami, nie? A i masz antiera też. Dobra, skorzystam sobie z tej umiejętności, że za 0 podglądam sobie wierzchnią kartę z tego deku. Dobra. Czyli tak, płacę jedną monetkę, żeby sobie 8 workera zrobić. Dobra. Raz, 2, 3, 4 monetki, żeby sobie rozpocząć dopiero budowę, tak? Okej. Tego 2. O kurczę, no kusi, ale czy ty mnie teraz wykończysz, czy nie? Ty będziesz mógł zadać tak, 1, 2 obrażenia, czy oni coś ma jakieś... Nie. 5, 6, ewentualnie jak tam go podpimpujesz, nie? Jak się go podpimpowało? Płacisz pieniędzmi, 1 złota za każdy level, nie? Tylko no widzisz, musisz na 4, czyli 3 złota, żeby wejść tutaj. Musisz ewentualnie jak mi zabijesz jednostkę, to o 2 levele automatycznie idzie w górę. Nie jednostkę, tylko bohatera. Bohatera. Bohater nie jest jednostką. Tak, a jednostka nie jest bohaterem. Tak, bo o tym trzeba pamiętać. Nie? Widzisz, teraz mam ciekawą decyzję, bo mógłbym znowu zagrać kredyt i wystawiać sobie mocną jednostkę, ale zostanę z jedną kartą tylko w ręku. Nie? Więc niestety nie zrobię tego i po prostu będę się modlił, że mnie nie wykończysz. No nie ma szans. Czekaj, i teraz wystawiam jeszcze do obrony, no i muszę wszystkich wystawić do obrony, czyli tego wystawię i teraz czy mi się karty bardziej mi są potrzebne, czy mi są bardziej potrzebne pieniądze, chyba pieniądze by mi się przydały. Czuję, że on też może mi przeżyć z tym. Dobra. I teraz wybieram sobie z tego mojego znowu 2 technologie. Czyli ty dostajesz 8 pieniędzy, nic nie miałeś, tak? Z poprzedniej. Ci wszyscy mogą atakować. Schodzą tutaj, przepraszam. Atakować ten budyneczek, bo to upgrade jest budynek. Tak, nawet nie mogę tego, to tylko jakimś czarem mogę ci to zrzucić. Czyli tak, to byśmy zagrali magię, tak? Czyli twój dostaje -1, tak? Do życia i... Ale on nie ginie, rozumiem, tylko ma -1, ale nie ginie, tak? Nie, bo zawsze jak spada mu życie do... Aha. Jakby zostaje gość, który ma 0 życia z 1 pancerza, no to niestety. Czyli on ginie. On zawsze wraca, nie? Bo on jest niezniszczalny, ale się go pozbyłeś. Dobra. Za 0 to zagrałeś? Tak. I on ma teraz 3 życia, tak? Jeszcze walisz mi w niego... Znaczy dobra, no wieżyczka będzie zabijać te szkielety, ale... Czyli nie jestem w stanie go pokonać. A nie, będzie szkielety. Tak, czyli on jak atakuje to... A nie, to jednym strzałem go zabijesz, tak. On jak atakuje to przywołuje szkieleta. Tak, tylko bo on chyba zginie, bo ja mu zadam 2 obrażenia i wieżyczka, 1, 3 i chyba wtedy się nie odpali to ataku. Już ci mówię, żeby mnie nie skłamał. Tak jak wiesz, tak jak w Forge, że jak zginie, ale już ci mówię, żeby nie skłamał. Dobra, zanim będą obrażenia, czyli odpalić. Tylko ten nowo przybyły szkielet nie będzie mógł atakować, ale w obronie będzie już mógł działać. Co tak agresywnie? Nie, atakuj. Czyli tak, bo ty zawsze oddajesz, tak? Czyli tak, ten atakuje i ginie. Wieżyczka go zabija albo ten, nie? Nie, tylko wieżyczka. Ten mu nie oddaje, bo on ma long range. Aha, dobra. Tak. Czyli 2 już obrażenia zadałeś? 2 obrażenia. Czyli oni giną, lecą tutaj, bo nigdy token nie idą na discard. Jakbyś dociągnął szkieleta z ręki, to po prostu wiesz, odrzuć go tutaj i ciągnij nową kartę. Ten jak zada, to jeszcze namnoży szkieleta, nie? To tak zrobię, no widzisz, to bez tej wieżyczki to już by było pogrzanie. Chyba, że zginie, tak? Ale no dobra. Chyba, że wolisz bohatera, no to... Ale ja chcę bohatera upgrade'ować, tak. Czyli tak, atakuje, przywołuje. Tak.
przywołujesz gościa, on zginie, bo dostanie 2 obrażenia ode Tylko mnie. ja wcześniej bym sobie wybudował to, tak? Czyli on Dobrze, poleci... proszę, tak, Okay. tak, bardzo dobry ruch. Czyli on poleci już na tutaj. cmentarz. Dobra. I możesz od razu zapłacić 2, żeby go sobie z powrotem wystawić tutaj. No, tak zrobię. Dobra. Co za chamstwo. I ty... A, nie, czekaj. Nie, No. przepraszam. To biorę 2 z powrotem. Nie, bo to musi klęknąć. A nie może klęknąć w turze, w której przyszło. Dobra, ale w No, lodu... ale tutaj powiem. Dobra. W następnej turze Okej, będzie. czyli ten mi przywołał. Poczekaj, zabijasz mi gościa. Tak. Czyli on teraz idzie tutaj i on ma to opóźnienie 2. Czyli ja nie w następnej turze, tylko dopiero jeszcze w następnym będę mógł go przywołać. Dostajesz 2 levele tym gościem, czyli wskakujesz, weź sobie tam, nie wiem, kostkę może zaznaczajmy. Czyli on już jest na 3. levelu. A, no to tak. No, level 3. Level 3. Ale trzecim tym żółtym nie. Nie, tym On jest małym. Czyli jak teraz dopłacisz 1 zł, to wskoczysz na dobra. wyższy jeszcze poziom. Dobra, okej, to wskakuje, dobra. Widzisz, jakby on nie zginął, to mógłbyś wtedy zapłacić, żeby go wyleczyć do końca, prawda? Też taka ciekawa, no ale by zginął niestety. Dobra, czyli mam już 4. Czyli... Zapłaciłeś 1 zł? Tak, tak. Już przeliczmy. Czyli tak, zapłaciłem 2 za to. Zapłaciłem za co jeszcze? Za czar za 0 chyba poszedł, tak? Tak, czar za 0 poszedł. Mam 5, więc jeszcze za coś musiałem jeden zapłacić. Zapłacili właśnie za to. Nie? A, dobra, okej, wszystko się zgadza, dobra. Czyli tak, ten szkielet jest tu, to jest tu. Bo on mógłby zaatakować teraz jeszcze, Może. tak? Może zaatakować. I tutaj jest Czyli to. 2 obrażenia. Tak. No to jeszcze przeżyje, nie? I dostanie 1 obrażenie od wieżyczki. No to tak zróbmy, dobra. Tylko, że już mam tych 2, nie? Aha, czy jest sens ci atakować tych 1? Chyba nie. Chyba bardziej albo wieżyczka, albo bazę jest sens atakować. W takiej sytuacji. No, albo wieżyczka, albo bazę. Może wieżyczkę, bo ta wieżyczka dobra. ci dobrze byłoby ci ją skasuje, bo ty tymi szkieletami No. ja będę musiał je odbudować, a za to Tak. już płacę, nie? Dobra, czyli ja mam 1 ataku dostałem. Jedno obrażenie, tak. 1 obrażenie. No, tego chyba zrobię. A No mogłem, jeszcze masz pieniądze. a mogłem to w kolejności takiej zrobić, żeby najpierw nim zaatakować wieżyczkę i się uleczyć w momencie upgrade'u? Tak, Tak? jak najbardziej. Ale to jedno obrażenie wtedy zadasz. Bo widzisz, nie? Aha, dobra, Tak. okej, dobra, fajnie. Jest niestety Przemyślane, coś za fajnie, dobra. Ale teraz możesz go podpimpować, bo jesteś na 4. levelu. Jeszcze 3 monetki, żeby się uleczyć, ale to jeszcze chyba ci się nie pali. A i ważne, on zaatakował, więc jest exhausted. Dobra, czyli będzie mógł bronić. Ten może bronić, nie? Tylko, że Tak. no, mi wejdzie o ten koleżka tylko teraz. Nie, tych dwóch. Tych dwóch mi wejdzie. A mogę poświęcić szkieleta, żeby... Czy tak, przywołać mogę za 1 szkieleta Tak. To jest teraz mogę- turę. i mogę poświęcić szkieleta, żeby dociągnąć kartę. Tak. Czyli ale jak nie mam dociągu, to z discardu normalnie, tak? To przetos, tak. Przetas będzie. No dobra, tak zrobię. Czyli tak, poświęcam tego szkieleta. Odłożyłeś go tutaj, tak? Tak. Dobrze. Dociągam 1 kartę. Bo tu już nie płacisz nic, nie? A, ja też dobieram... Ja skończyłem z 3 kartami, czyli ja aż 5 już dobieram teraz. Nie, zajebiście mi się ta giera podoba. Jeszcze te deki są tak chudziutkie, że tak szybko te jednostki, wiesz, dochodzą 1., 2. levelu. Są często No dobra, czyli zapłacę 3 i wystawię tego, czyli moje szkielety mają już +1. Wszystkie. Tak, i możesz Pięć. zmęczyć 5 szkieletów, żeby dowolną jednostkę bez opłacenia koszta, bez sprawdzania techa, czyli możesz tego, wiesz, tego stwora straszliwego wystawić. Tylko 5 szkieletów musisz zmęczyć, nie? Dobra, i tak, i ci 2 mogą do obrony ich ustawić i ten ma już 2-2. On ma 2 życia i 2 ataku. Wszystkie szkielety mają 2 życia, 2 ataku i mają long range'a cały czas, nie? Dobra. I tyle. 2, czyli 4 karty dobieram. 4 karty. Zapytam, jeśli mam opcję, która poświęca workera, to ja wtedy spadam z technologii i tak dalej? Nie. Tylko w momencie wystawiania jednostki albo budowania budynku sprawdzasz, czy jest Limity. spełniony. Okej, dobra, warunek. No. Więc ja muszę sprawdzić, bo na przykład na pewno wiem, że nie można tech 3 wbudować bez tech 2, ale czy na przykład mogę tech 3 wbudować bez tech 1, jakbyś mi rozwalił na przykład, nie? To muszę sprawdzić. Na pewno tych bezpośrednich nie można trzeba mieć.
I pamiętaj, że techy odbudowuje się za darmochę już. Odbudowuje. Wszystko inne trzeba zapłacić, jeżeli padnie. Dobra, czyli ten mi w końcu przybywa, kosmita. Ten mi wstaje z kolan. Teraz mam przychód w wysokości 8. No czyli tego mi załatwisz. Jak chcesz to jeszcze zmienić, tutaj to nie ma problemu. Nie. Ale to nie ma problemu jeszcze, nie? Jeszcze nic jakby, żadnych niejawnych informacji tutaj nie ujawnię, więc... Bo tego do obrony już nie mogę dać, bo on jest exhausted. Tak, bo on atakował. Dobra. Musiałby, nigdy nie można zostać jednostek dać na ten. Czyli to już wszystko działa, nie? Czyli to raz na turę możesz żeby jednego gościa z takiej swojej dodatkowej ręki, tak, z grobu wyciągnąć. A, to jeszcze schodzi, czyli jeszcze go nie mogę wrzucić, ale nas nie będzie. Dobieram teraz ten. Tak, wybierasz tę technologię, ja też wrzucam na Discord. No dobrze, kochane, to zatańczymy. O, ale gówno. Musisz sobie wzmocnić tych wieśniaków. Bo, pokażę ci, mam taką jednostkę. Ona jest obszarowo, tak? Czyli mogę przejść, ale jeszcze ma coś takiego, że zadaj do jednego obrażenia do 4 jednostkom w patrol zone, które nie są latające. To jest ważne, to nie są latające. No ale jak już masz 2 życia, to jest mi smutno trochę. Trzeba się od tego wygadać. A jeszcze ważne, jak wystawisz drugą kopię, to oni się boostują, to oni się kombują. +2 dostaję? Tak. O kurde. No. A te szkielety widzisz, jak one się mnożą. Jak zające. Dobra, no muszę chyba to zrobić. Czyli ja po prostu 2 razy całą kasę płacę, czyli 8 pieniędzy i wystawię 2 takich gości po prostu. Nie mogą atakować w tej turze, czyli oni będą w obronie. Teraz jakoś tymi można poatakować. Ale to też nie za bardzo, bo co tego zniszczyć i tyle tak naprawdę. Tak. Czyli tym zaatakuję, żeby temu po prostu przywalić. Zginie, ale mi 2 obrażenia już zada niestety. Jeszcze jedno to muszę. I mam 3 karty, więc 3 odrzucam na discard. Dobieram 5. Dobra. 5 i 2 karty wziąłem. Ja dobieram 8. 1, 2, 3, 4. Nie kupiłem workera, co mnie boli, no ale niestety. Te 2 karty, tak? Wziąłeś, ale one nie wtasowujesz, tylko na discard one lecą. Na discard coś, no. Dobra. Czekaj, bo to jest discard, tak? To wszystko jest discard, tak. Czyli ten jest w obronie tutaj, tak? To znowu go wezmę tym, ciach. Tylko pamiętaj, ja cały czas mam wieżę jeszcze, nie? Tak, czyli on tutaj leci. I ci mają życia aż 6. Tak. Tutaj jakbyś chciał czarem, o tego gościa czarem potraktować, to musisz zapłacić 1 monetkę. Bo resist, to znaczy resist i jakaś tam wartość, to jest ile musisz zapłacić, żeby go czarem. Dobra, poświęcam workera, 2 płacę. Czy ten worker na discard leci? Ale co jest napisane? Trash? Sacrifice. Czy on w ogóle wypada? No to tak, to nie, to na discard leci. To na discard. Trash to jest wypada z gry. Czyli sobie mogę ewentualnie... Mogę zobaczyć jeszcze? O kurde. No i niestety bateria nam padła, ale tutaj Piotrek bardzo szybko już wprowadził technologię 2. poziomu, która zmiotła mnie całkowicie, więc nie trwała już partia długo, ale myślę, że zobaczyliście, jak się gra w grę Codex i jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, no to prosimy o komentarze, to będziemy dalej nagrywać. Pozdrawiamy, hej!